Moi drodzy, stanowiska komputerowe to nie tylko sam komputer, monitory, myszki, klawiatury, LEDy, ozdoby dookoła, ale oczywiście gdzieś musi to wszystko stać. I mimo tego, że jestem gadżeciarzem, to biurko zostawiłem na ostatni etap. Dlatego w dzisiejszym odcinku przetestujemy moje pierwsze, ponieważ nigdy nie miałem okazji używać, biurka elektryczne. Cześć siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Tech Mod i dzięki właśnie dodatkowej współpracy z firmą FlexiSpot będę mógł sprawdzić i wymienić swoje dwa biurka, które zazwyczaj tutaj stoi i przedstawiam na niej różnego typu produkty albo kustomizacje, albo na nich robię komputery, plus dodatkowo jeszcze zostanie wymienione biurko za mną, gdzie stoi już moja główna jednostka centralna tutaj w studiu. A tutaj to, co jest w kartonie, to nie jest biurko, tylko jedna część od biurka, noga. Więc zastanawiam mnie, jak to wszystko będzie wyglądało i jak będzie to działało. A jeżeli Wy już używacie biurek elektrycznych, to dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze odczucia. Przy każdym filmie staram się jeszcze przypomnieć Wam o naszym Discordzie, który stworzyliśmy razem z Intelem, technologiczno-moddingowy, na którym oprócz wymiany doświadczenia, czy to technologicznego, czy moddingowego, możecie również uczestniczyć w poczcie sprzętowej, gdzie macie możliwość testowania najnowszego sprzętu i nie musicie być influencerami czy youtuberami. Dlatego link do naszego Discorda wrzucam Wam w opisie, wbijajcie i tam możecie dowiedzieć się o wiele więcej. Powiem Wam, że tak, na pewno są mega ciężkie i pierwsze, które złożę, bo mam dwa modele, które otrzymałem, to jest FlexiSpot E7. I tutaj akurat nogi przychodzą w jednym kartonie, a blat w oddzielnym kartonie i zobaczycie, bo blaty są troszeczkę inaczej pakowane niż w sumie przy biurkach gamingowych, pewnie przy większości. Od razu mogę Wam powiedzieć, że zapakowane z wierzchu jest solidnie, więc raczej tutaj nic nie powinno się rozlecieć, ale dopiero zweryfikujemy to, gdy wszystko zostanie złożone w jedną całość. O kurczę, to jest wszystko potężnie ciężkie. Kurczę, to jedną ręką nie da rady wyciągnąć. W sumie na początku wyglądało to tak przerażająco, ale nie ma tutaj za dużo elementów do skręcenia. Są ciężkie i na pewno dwie osoby do składania takiego biurka by się przydały. Mam nadzieję, że sam tutaj temu podołam. I też bardzo fajnie, tutaj mamy umieszczony zasilacz. Podejrzewam, że to jest cały ten tułów, raczej tułów, spód, który będzie trzymał blat. Nogi, no są potężne, naprawdę uwierzcie mi, są mega ciężkie. No i zobaczymy po prostu, ile będą w stanie udźwignąć. No i tutaj mamy taki właśnie delikatny sterownik cały, który będziemy mogli podłączyć. W takim kartonie jako jedna całość przyjeżdża blat. Na początku myślałem, że jest tworzone to w taki sposób jak niektóre biurka gamingowe, czyli mamy przydzielony blat i to przyjeżdża po prostu w o wiele mniejszej paczce, ale jednak tutaj mamy jeden cały blat w całości. Sorry, jakoś tak dziwnie się chyba wyraziłem, ale wiecie, o co mi chodzi. I jest blacik, powiem Wam, też bardzo ładnie zapakowany. I teraz tak, całe to rusztowanie, w momencie kiedy poluźniłem tutaj te śrubki, mogę je rozciągnąć. Rozszerzyłem tak jak chciałem, tak żeby właśnie też te otwory trafiły na otwory już firmowo wywiercone i jak widać można to dostosować do różnej wielkości blatów. No dobra, jednak skręcić dało radę samemu. Teraz kwestia, czy dam radę samemu podnieść to biurko i je postawić. O kurczę. O kurczę. O masakra. Wiecie co, to chyba waży ze 60 kg jak nic. Albo ja taki słaby.
stoi, to teraz, żeby pokazać Wam, dlatego musiałem taki zrobić szeroki kadr. Teraz jest to na 58 cm. Taka jest teraz wysokość i przetestujmy sobie, jak wysoko możemy podnieść stół. Myślę, że teraz już by było ok, gdybym miał na przykład pracować z customami w ten oto właśnie sposób, ale na stojąco lub do ogrania tak naprawdę różnego typu rzeczy, customów, mam nadzieję, że będzie mnie widać, coś tam będzie mnie widać, i powiem Wam, że wysokość jest naprawdę duża, 123 cm, jeżeli chodzi o wysokość biurka. I teraz w tym przypadku nawet już nie chodzi o to, że widzicie dookoła lampy i ten kadr jest bardzo szeroki, a bardziej chcę pokazać Wam właśnie, jak wysoko to biurko się podniosło. Ja sam mam 1,83 m i oczywiście pewnie ta wysokość do pracy na stojąco byłaby dla mnie troszeczkę niewygodna, ale tak jak właśnie wspominałem, przebitki. Nie muszę opuszczać lampy, którą mam tutaj u góry, ani zbyt mocno modyfikować lamp, a tak naprawdę stołem będę w stanie dostosować ujęcia, kiedy robię właśnie zdjęcia, ujęcia dookoła i to oświetlenie jest dla mnie bardzo ważne. Więc ten stół naprawdę będzie mega przydatny, a jeżeli chodzi o pracę na stojąco, to myślę, że spokojnie, gdybym miał na przykład coś malować, to taka pozycja będzie dla mnie wystarczająca, a to jest jakieś 112 cm. I teraz na przykład jak nie widzicie lamp i gdybym miał przeprowadzić recenzję na stojąco, to zawsze jest to inny kadr, inny niż na siedząco. Dobrze, moi drodzy, postanowiłem, że jednak tutaj zdemontowałem całe to stanowisko i zbuduję je już na nowym biurku i wtedy przejdziemy sobie właśnie do takich typowych funkcjonalności jednego i drugiego biurka, ponieważ stelażami będą się różniły, ale jednak blaty będą te same. I tutaj w przypadku tego biurka, jak możecie zauważyć, są dwa opakowania, ponieważ cały stelaż jest w dwóch opakowaniach do połączenia razem. Tutaj troszeczkę inny system wybrałem nóg, tak żeby był jeszcze bardziej stabilny. Jest tego o wiele więcej niż w tamtym opakowaniu, więc pewnie też stosunkowo będzie dłuższe składanko. No dobra, tak to wygląda, jeżeli chodzi o spód. Do zestawu była jeszcze właśnie taki materiał, worek, gdzie można to przyczepić tutaj w tym miejscu, ale ja nie będę tego przyczepiał. Jakoś nie widzę dużej potrzeby, te kable się trzymają, a wydaje mi się, że one nie będą tutaj widoczne. Działa. Ale co prawda słychać, że silniki, bo tutaj akurat pracują dwa, chociaż nie wiem, czy w tamtym też nie, są głośniejsze, ale nie jakieś takie, żeby przeszkadzały w użytkowaniu. I w sumie ono podnosi się również do pozycji 123 cm. Teraz pogadajmy sobie na temat tych biurek. Biurka oba są naprawdę solidne. Moi drodzy, stabilność jest ogromna. W biurku z tyłu za mną, gdzie stoją monitory, mamy całkowicie inną budowę nóg, więc ono jest jeszcze bardziej stabilne. Wykonanie całych stelaży, czy również blatu jest na naprawdę wysokim poziomie. Zresztą widzieliście, jak mocno męczyłem się ze składaniem tego wszystkiego. To jest wszystko ciężkie, ale za to solidne, dzięki czemu naprawdę mamy produkt takiej marki premium. I nie musimy się obawiać, że za chwilę gdzieś coś się połamie. W obu biurkach mamy panele sterowania, gdzie możemy zapamiętać 4 pozycje. Dodatkowo strzałkami możemy ustawić sobie wysokość ręcznej. W każdym panelu mamy port USB. W tym modelu akurat mamy taki panel bardziej dotykowy, a w biurku z tyłu za mną jest model taki bardziej z przyciskami. W jednej z reklam widziałem, że ktoś siadał na biurko i podnosił się na nim, więc to właśnie sprawdzimy.
Oba biurka mają bardzo długi kabel zasilający, więc spokojnie możemy podłączyć bezpośrednio do kontaktu. Jeżeli chodzi o blaty, ja wybrałem dosyć duże, ponieważ jest to 80 na 180 cm. Blaty są około 3 cm grubości i są naprawdę solidne, a na stronie internetowej macie do wyboru naprawdę różne modele, rodzaje, kolory blatów do swoich biurek. Oczywiście link do sklepu Flexi Spot wrzucam Wam w opisie tego filmu, abyście mogli sami zobaczyć, jakie rodzaje i jakie dostępne są modele różnego rodzaju stelaży i biurek, bo tak naprawdę te, które ja tutaj przetestowałem, to są jedne ze standardowych, ale również są dostępne na przykład narożne. Dodatkowo bardzo ciekawy jest system bezpieczeństwa. Jeżeli silnik napotka opór, to po prostu zatrzymuje się i delikatnie podnosi, żeby nie zniszczyć czegoś, co po prostu przypadkiem postawilibyśmy pod biurkiem. Wysokość modelu E7 możemy regulować między 58 cm a 123 cm, natomiast w E2Q możemy regulować od 73 cm do 123 cm. Podsumowując, ja się mega jaram tymi biurkami, ponieważ mam teraz wielką przestrzeń do kustomizacji, mam mega stabilne biurko pod komputer i tutaj naprawdę czuć markę premium. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, a także napiszcie w komentarzu, jakie Wy macie doświadczenia z biurkami elektrycznymi. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Na razie, trzymajcie się, cześć!